Cześć, z tej strony Bzyku. Zapraszam Was do obejrzenia filmu o przyczepie Och Karol. Jest to niewiadówka, tak zwana Enka, która przyjechała do nas na cały remont. Robiliśmy tutaj naprawę ramy, czyli piaskowaliśmy ją, cynkowaliśmy na nowo i malowaliśmy na czarno. Do tego naprawialiśmy całą skorupę, która była popękana w wielu miejscach. Jak widzicie, przyczepa też ma inny układ niż jest w oryginale. Na przykład te okno, zastąpiliśmy okno stałe i wsadziliśmy w to miejsce okno otwierane. Jest to okno z wersji NT, które jest nad aneksem kuchennym. Dlatego tak zrobiliśmy, bo klient tutaj zażyczył sobie bardzo grubą izolację w środku. Jest to 2,5 cm pianki i w związku z tym nie byłoby jak założyć okna stałego, bo ta uszczelka wtedy na to by nie pozwoliła, bo 2,5 cm pianki plus tapicerka z tą gąbką, którą bierzemy od Dariusa, no nie naszłaby na to. A w związku z tym, że mamy takie okno otwierane, zrobiliśmy dookoła normalnie ramkę i teraz jest to możliwe. Dodatkowo przyczepa dostała drzwiczki, to są te twarde piątki, albo czwórki, ale chyba piątki. Tapicerowane też od środka, tak jak to ma być, wszystko uszczelnione, zrobione ładnie. Tutaj klient, bo my tutaj nie robiliśmy środka, chce mieć duże łóżko nieotwierane, no i żeby był dostęp do tej bakisty, która będzie wielka pod łóżkiem, właśnie takie drzwiczki były konieczne. W przyczepie też zmienione są listwy, znaczy zmienione jest wszystko, tutaj nie ma starej śrubki. Listwy są malowane proszkowo na czarno. Ten zabieg ostatnio bardzo często powtarzamy, bo odkąd to zrobiliśmy pierwszy raz, spodobało Wam się to. Co jest dalej zrobione? Jest zmieniony mechanizm najazdowy, jest nowa ośka i pod spodem też możecie zobaczyć, że jest dołożony zbiornik na wodę szarą, to jest 80 litrów. Koła też są nowe, są to 14 i dystanse 2,5 cm na każdą stronę. Dzięki temu przyczepa lepiej się prowadzi, jest bardziej stabilna, a koła 14 weszły nam dlatego, że przyczepa jest... Nie, przepraszam. Są tutaj jednak 13, ale docelowo chyba będą 14 i przyczepa jest podniesiona o 50 mm. Futryna od drzwi też jest nowa, też malowana proszkowo na czarno. Nad drzwiami jest taki neon i ten neon powtarza się na całej przyczepie. Jest on na przykład tutaj w tej listwie trzymającej okno. Zobaczcie, jak to się bardzo fajnie komponuje, to wygląda jak stąd. Tak samo jest z przodu. Oświetlenie w przyczepie jest zrobione całe na flistomie. Nie ma bocznych obrysówek, ale są tutaj te małe oczka. Też już możecie kojarzyć z naszych realizacji, bo już je montowaliśmy wielokrotnie. Instalacja jest 13-pinowa, ale tu jest założona przejściówka, no ale jest 13, po to, żeby był wsteczny. W bakiście jest przygotowane miejsce już pod webasto, są tam zrobione przelotki i tutaj powycinane otwory, tak żeby to wszystko pasowało, czyli wydech i dolot powietrza. Na dachu zamontowany jest panel, jest to 400, monokrystaliczny, przymocowany. Na zdjęciach zobaczycie, że pierwotnie był on tam przymierzany inaczej, ale później doszła jeszcze tutaj poprzeczka z profilu aluminiowego 30×30. Z tej strony przyczepy nie ma okna w ogóle. W tym miejscu jest to okno stałe, to zostało zupełnie zaślepione, nie ma po nim śladu no od środka dzięki temu jest dużo płaskiej powierzchni. Z tej strony tutaj też jeszcze będzie dołożona ta lampa, ale nam brakło, także jak to przyjdzie, to też będzie tutaj w tą listwę wsadzona. Z tyłu też jest ten neon, tak jak mówiłem, on się powtarza dookoła przyczepy. Lampy są te flistomy, też możecie kojarzyć, bo już je montowaliśmy. Tutaj są takie ładne jakby 3D efekty. Okna wszystkie nowe. Chodźcie do środka. Środek przyczepy został cały wyczyszczony. Na to poszła pianka 2,5 cm, no i tapicerka szara od Dariusa. Tutaj możecie zwrócić uwagę, że ta tapicerka wygląda inaczej niż normalnie jest szyta w oryginale. W oryginale tapicerka jest łączona w wielu miejscach, czyli tak jak tam idzie szef, to tam jest łączenie jednego elementu. Pod spodem idzie drugi element, ale tylko do linii okna i trzeci element idzie tam od tamtej linii okna aż do tylnej ściany i kolejny element jest pod oknem. Tutaj mamy to wszystko uszyte z jednego fajnego kawałka. Uważam, że wygląda to bardzo estetycznie. Dzięki temu, że zastosowaliśmy tą piankę, to też wyrównaliśmy wszystkie te przetłoczenia, które są na budzie.
i wszystko mamy teraz idealnie równe. Też możecie zwrócić uwagę, też się to powtarza w naszych realizacjach, że maskownice są obszyte. Jedna i druga strona. Nie ma już tej dykty, która występuje normalnie w ręce, tylko pod tym jest sklejka i idzie to do samego dołu w jednym kawałku. Podłoga jest zrobiona ze sklejki wodoodpornej, to jest 10,6 mm. Pod tym mamy styrodur 30 mm i uzupełnione jest to pianką zamkniętokomórkową. Także to jest totalnie szczelnie. Ja, jak wiecie, już to kiedyś mówiłem, nie jestem zwolennikiem tego, żeby uszczelniać podłogę. Uważam, że tam lepiej, żeby powietrze miało swobodny przewiew, żeby ta przyczepa troszeczkę oddychała. Niemniej jednak tak klient chciał, tak to zrobiliśmy. No na pewno będzie to bardzo ciepła przyczepa. Bardzo ciepła. Instalacja tutaj, jak widzicie, też jest wyprowadzona z każdego punktu. Kolejną rzeczą, którą tutaj zrobiliśmy, to jest zmiana szyber dachu. Standardowo jest ten 50×50, tutaj jest zrobiony 40×40, czyli otwór cały został pomniejszony. Nie ma tej maskownicy jeszcze założonej, bo jeszcze się klient tutaj ma zdecydować, czy będzie jakieś oświetlenie, bo jak widzicie, przewód został wyprowadzony. Myślę, że to wszystko. Teraz zobaczycie też trochę zdjęć, jak przebiegał proces remontu. A jeśli podoba Wam się taki remont, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście nam coś takiego zlecić. Zapraszamy też do subskrypcji kanału. Do zobaczenia, cześć.